Dla organizacji taki Zbyszek powoduje dodatkowy koszt związany z koniecznością jego, w cudzysłowie, obsługi. No dobra, to już samo przez siebie mówi, że chyba coś tutaj jest zdrowo nie tak. A jego szef musi cały czas nad nim pracować. Musi go przekonywać, sprawdzać, czy zrobił tą robotę, pilnować. Dużo tego, bo mamy tutaj aż 6 elementów. No, tu jest zupełnie inna sprawa. Jeżeli nie będziemy sobie ufać, nie będziemy szczerze rozmawiać o problemach, no to mamy problem i to duży. Może ja też powoduję taki opór. Dobra, jeszcze raz od początku. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rykowski. Słuchaj, Paweł, wyobraź sobie, że mamy taką sytuację. Mamy dwóch pracowników, Zbyszka i Mietka. Mają tego samego szefa, pracują w tym samym zespole, mają te same obowiązki. Zbyszek ma odpowiedni zestaw umiejętności, odpowiednie doświadczenie, dobrze wykonuje swoją pracę, osiąga rezultaty takie, jak są oczekiwane od niego. Mietek również ma odpowiednie umiejętności, ma doświadczenie, dobrze wykonuje swoją robotę i też rezultaty, które osiąga, są zgodne z oczekiwaniami. A zatem obaj są prawie identyczni. Dostarczają takie same rezultaty, wysokie. Mają tego samego szefa. Nie widać pomiędzy nimi znaczących różnic właśnie w tym, w jaki sposób wykonują pracę i jakie osiągają rezultaty. A jednak wartość Zbyszka dla firmy jest o wiele wyższa niż Mietka. Wartość dla firmy, dla szefa, dla zespołu. Jak myślisz, o co może chodzić? No to słuchaj, jeżeli oni są tacy sami, to może coś z tym szefem jest nie tak. No właśnie. Dobrze celujesz w rozwiązanie tej zagadki. To nie tyle z szefem jest nie tak, ale w naszym przykładzie ze Zbyszkiem coś jest nie tak. Ale szef tutaj ma zdecydowanie duży wpływ na to i szef tutaj jest tym istotnym czynnikiem. Bo tak, Mietek wie, co ma robić i to robi. To jest jeden z tych pracowników, którzy, wykazują inicjatywę, nie potrzebują dodatkowej kontroli, jakiegoś mikromanagementu, tylko po prostu robi swoją robotę. Jeżeli widzi, że coś jest do zrobienia, to wykazuje inicjatywę właśnie, żeby to zrobić tak, jak trzeba. Nie trzeba mu przypominać, nie trzeba go kontrolować. To nie jest taki pracownik, który, zanim pójdziesz na jakieś spotkanie z nim albo zanim go wyślesz na jakieś spotkanie, to musisz go spytać, no, czy na pewno się przygotowałeś, a czy to zrobiłeś, a czy tamto i tak dalej. Więc Mietek jest taki, można powiedzieć, leci na autopilocie. Natomiast Zbyszek, no tu jest zupełnie inna sprawa. Zbyszek robi swoją pracę, dostarcza te wyniki tak jak trzeba, ale jego szef musi cały czas nad nim pracować. Musi go przekonywać, sprawdzać, czy zrobił tą robotę, pilnować, weryfikować, jak to zrobił i czy dobrze zrobił. No i cały czas mu udzielać informacji zwrotnej, a Zbyszek nigdy może nie nigdy, ale nie zawsze pamięta właśnie, co ma zrobić, musi dostać dokładne polecenia i instrukcje. I to jest pojęcie, z którym spotkałem się w artykule Shane'a Parisha. To jest opór. Taki opór czy tarcie, on to nazywa po angielsku friction. Czyli Zbyszek powoduje duży opór. To tarcie takie, żeby ta lokomotywa ruszyła, żeby zaczął coś robić, jest bardzo duże. A w przypadku Mietka wszystko jest super nasmarowane i idzie gładko. Ta różnica właśnie w wartości dla organizacji tych dwóch osób bierze się właśnie w tym oporze, które występuje pomiędzy tymi pracownikami. I w tym odcinku porozmawiamy sobie o kilku rzeczach. Po pierwsze, problemy, które powoduje takie tarcie, żeby zobaczyć to z kilku perspektyw. W jaki sposób my jako menedżerowie, jako liderzy możemy pracować nad zmniejszeniem tego tarcia wśród naszych pracowników, ale z drugiej strony też jak ja jako pracownik mogę dostrzec, czy ja powoduję taki opór jako pracownik, może mój szef ma ze mną problem, więc też pogadamy o tym, w jaki sposób zobaczyć to u siebie, w jaki sposób się nad tym zastanowić. No i spójrzmy na kwestię tego oporu z kilku perspektyw. Kwestia organizacji. Dla organizacji taki Zbyszek powoduje dodatkowy koszt związany z koniecznością jego, w cudzysłowie, obsługi. Czyli szef musi zainwestować czas, koledzy i koleżanki z zespołu muszą zainwestować czas. No ewidentnie ten pracownik jest dla organizacji trochę droższy. Szef, dodatkowy koszt i wysiłek.
Szef zużywa czas, energię, musi zastanawiać, co zrobić, żeby ten Zbyszek lepiej pracował. Może nie lepiej, bo pracuje dobrze, tylko żeby właśnie go uruchomić, żeby zrobił to, co ma zrobić. No i wtedy ten szef jest mniej produktywny i to negatywnie wpływa na jego osobiste wyniki, na jego wizerunek. Możemy sobie wyobrazić, że no właśnie, że taki szef ma, nie wiem, 100 jednostek energii w ciągu dnia. Jak na Zbyszka musi zużyć 10, a na Mietka jedną, no to ta różnica jest oczywista. Z drugiej strony właśnie Mietek, czyli ten pracownik, który nie ma takiego wysokiego oporu, on widzi, że ze Zbyszkiem wykonują tę samą pracę, ale czuje się niesprawiedliwie traktowany, bo dostaje tę samą wypłatę, ma te same możliwości, jest traktowany tak samo, no a widzi, że z nim się łatwiej pracuje, że on bierze temat i wchodzi jak w masło, więc to jest dla niego demoralizujące, demotywujące. Jako jedyny zadowolony w tej konfiguracji jest oczywiście Zbyszek, no bo on nie widzi żadnych problemów, wszystko dostaje na tacy, co ma, jak ma zrobić, ale to jest złudne, bo jego szef i inni w organizacji widzą, że ze Zbyszkiem jest problem, więc prędzej czy później to go po prostu kopnie w tyłek. No dobra, to już samo przez siebie mówi, że chyba coś tutaj jest zdrowo nie tak i tutaj mi się od razu nasuwa taka myśl, dlaczego my w ogóle trzymamy takiego Zbyszka, który generuje ten opór i tutaj już mi przychodzi odcinek o tym, żeby jednak zwalniać szybko takich ludzi, którzy generują problem, ale to chyba nie do końca jest tak, nie? Bo chyba warto dać takiemu człowiekowi szansę i go uświadomić. Co byś najpierw z tym zrobił? Jak takie tarcie można zmniejszyć? No właśnie, to jest istotna sprawa, że często tego tarcia nie bierzemy pod uwagę, no bo po prostu z jednym pracownikiem pracujemy w jakiś sposób, z drugim w innym i skoro dostarczają rezultaty zgodnie z oczekiwaniami, no to czasem nie myślimy o tym, ile nas to kosztowało, ile pracy i wysiłków w to włożyliśmy, a jednak to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. A co możemy z tym zrobić jako przełożeni? No, oczywiście tutaj dużo pracy jest po naszej stronie i mamy do tego bardzo różne narzędzia. Przede wszystkim warto się zastanowić, skąd w ogóle się ten opór bierze. Jakie jest źródło takiej postawy u pracownika? I tutaj jest kilka rzeczy, które możemy wziąć pod uwagę. Przede wszystkim, Paweł, twoje ulubione profile osobowości, charakteru, czyli warto się zastanowić, to zresztą mówiliśmy w naszej prezentacji o dinozaurach w tej części poznawania siebie, czyli jakie zadania ten pracownik lubi, a jakich powinien unikać, do jakich ma pewne predyspozycje, a do których nie. Co jest dla niego ważne, co mu daje satysfakcję. No bo czasami tak jest, że te zadania, które mniej lubimy, no ciężej się do nich zabrać i to jest w jakiś sposób naturalne. Warto pomyśleć o tym, jaka jest motywacja tej osoby, po co on w ogóle przychodzi do pracy, co jest dla niego ważne. Czy to jest kwestia tego, że lubi się rozwijać i mieć ciekawe zagadki, czy po prostu chce 8 godzin robić coś, co mu pozwoli opłacić swój byt i swoje rodziny i mieć z głowy. To jest ważne, żeby poznać i wiedzieć, co motywuje taką osobę. Jakie zadania dostaje? Czy one są dopasowane do motywacji, do profilu? Tutaj też dużo o tym rozmawialiśmy, że no, są sposoby na to, jeżeli mamy różne osoby o różnych profilach, o różnych motywacjach w zespole, żeby te zadania tak rozdzielić, żeby każdy mógł robić coś, co jest bardziej dostosowane do tego, co lubi. Kolejna rzecz, na którą warto spojrzeć, to są relacje z innymi. Jakie ten ktoś ma relacje z innymi? Czy są jakieś konflikty? Z czego one wynikają? Przydają się rozmowy 1 na 1, bo często ten nasz zespół to jest taka czarna skrzynka i nie zawsze widzimy wszystko. Te rozmowy 1 na 1 nie tylko z tą osobą, ale również z innymi osobami w zespole, z jego koleżankami, kolegami, to jest takie miejsce, gdzie możemy się dowiedzieć, gdzie możemy po prostu wyczuć, jak wyglądają relacje tej osoby z innymi. Kolejna rzecz to kwestia kompetencji. Ustaliliśmy, że umieją to samo, ale często to jest tak, że umieją to samo w kwestii technicznej. Mamy takie doświadczenie, znamy takich ludzi, że jest 2 deweloperów. Jeden jest tak samo dobry jak drugi i technicznie są po prostu świetni, ale na przykład jeden z nich zupełnie nie potrafi korzystać z różnych narzędzi dotyczących organizowania sobie pracy. Lista to do, kalendarz, Excel, jakieś wygłuszanie notyfikacji, tego typu rzeczy. Czyli to nadal są kompetencje, bo to jest w jaki sposób organizuję sobie pracę,
ale no to nie są takie twarde kompetencje techniczne, więc nie przywykliśmy oceniać osób, deweloperów, testerów, osób technicznych, no pod kątem właśnie takich kompetencji. To jest zawsze takie narzędzia, powiedzmy, poboczne. Więc to też warto się temu przyjrzeć i zobaczyć, z czym mają problem. No i ostatnia rzecz to też jest coś, co dotyka coraz większą liczbę osób. Mieliśmy o tym niedawno shorta, czyli kwestia stanu mentalnego, stanu psychicznego. Coraz więcej osób, według ostatnich badań nawet 70% pracowników w IT czuje różne objawy wypalenia zawodowego. I często to jest coś, co przychodzi, co odchodzi, w związku z tym, no może być tak, że akurat stan mentalny tej osoby, czy to wynikający z tego, co się dzieje w pracy, czy wynikający z tego, co się dzieje w życiu prywatnym, zdrowiu i tak dalej, powoduje, że ta osoba po prostu ciężej jej się skupić na tej pracy. Nadal ciśnie, nadal robi te zadania tak jak trzeba pod kątem jakości wykonania, ale jednak ciężej jej się zmotywować do roboty. No dobra, dużo tego, bo mamy tutaj aż 6 elementów, 6 źródeł tego oporu, które nam tutaj się pojawia. Dla przypomnienia, że mamy profile osobowości, różne osobowości, mamy motywacje, zadania, relacje z innymi, kompetencje i stan mentalny. Widzicie, tutaj różne przyczyny mogą być, dla którego ludzie stawiają czynny bądź bierny opór, bo różnie to też może się objawiać. Jedni mogą wprost mówić, że no dobra, to tego nie zrobię, trzeba nad nimi pracować długo, bo na przykład nie, bo nie, albo nie, bo nie wiem jak, albo coś, co ja widzę coraz częściej, że warto z takimi ludźmi, którzy opór stawiają, bądź nawet nie, bo warto to zrobić zdecydowanie z każdym, żeby też tych ludzi połączyć, żeby mieli właśnie tutaj kwestię tej narzędziówki. Przede wszystkim mieli taką okazję wymiany wiedzy. No to jest programowanie w parach, w ogóle praca w parach, ale też, żebyście wy jako liderzy, no bo siłą rzeczy, jeżeli jesteście liderami, to prawdopodobnie macie lub mieliście największą wiedzę techniczną i największe doświadczenie. Więc warto też, nawet jeżeli jesteście zawaleni robotą menedżerską, liderską, od czasu do czasu po prostu usiąść z ludźmi i zobaczyć, jak oni pracują. Poświęćcie na to jakiś czas, godzinę, 2, pół dnia, może nawet i cały dzień. I popracujcie z ludźmi w parze, zobaczcie, jak oni pracują i wtedy będziecie też w stanie połączyć te kropki, połączyć te rzeczy, pokazać im, że słuchaj, w sumie, a czemu ty robisz to tak? Można to robić inaczej, ale do tego jeszcze dojdziemy. No właśnie, bo ta część, o której teraz rozmawialiśmy, to jest na razie zbieranie informacji, ale coś z tymi informacjami musimy zrobić i w jakiś sposób musimy działać. Moim zdaniem najważniejsze to jest to, żeby otwarcie się komunikować z tą osobą, żeby ona uświadomić jej, że jest jakiś problem. Bo może być tak, że tutaj ten Zbyszek, o którym wspominaliśmy, no uważa, że wszystko robi dobrze i jest okej. I nigdy mu nikt nie powiedział, że coś jest nie tak. I to, że szef z nim spędza dużo czasu, żeby go zmusić do tej roboty, to też nie jest nic, co mu zapaliłoby jakąś lampkę. Więc warto o tym po prostu z nim czy z nią porozmawiać. I tutaj też mogą być takie narzędzia pomocnicze, powiedzmy, czyli chociażby feedback 360 to jest fajna rzecz, jeżeli inni widzą też problem tej współpracy albo inne formy feedbacku, które możecie robić u siebie w zespole. Bo jeżeli koledzy, koleżanki to będą widzieli i ta osoba dostanie taką informację w formie właśnie informacji zwrotnej, no to też będzie miało większą moc niż gdy tylko to usłyszy od szefa. Więc to jest ważne, żeby ta osoba o tym wiedziała. Kolejny punkt to nie jest, powiedzmy, narzędzie, którego możecie użyć od ręki, ale to jest coś, o czym przypominamy zawsze, bo wychodzi na to, że dużo rzeczy się do tego sprowadza. To jest bezpieczeństwo psychologiczne w zespole. Mieliśmy o tym odcinek i warto, żebyście sobie to odświeżyli. Chodzi o to, żeby osoby w naszym zespole, żebyśmy my czuli się bezpiecznie z przyznaniem, że czegoś nie umiemy, albo nie radzimy sobie z czymś, albo że kręcimy się w kółko w jakimś temacie. Jeżeli ktoś się czuje bezpiecznie w tym, żeby przyznać swojemu szefowi, czy swoim kolegom i koleżankom w zespole, że ma problem nie tylko z zadaniem technicznym, ale po prostu ze zorganizowaniem sobie pracy, ze skupieniem się nad tą pracą, z tym zrozumieniem, po co to robię, to wtedy otwiera możliwości do tego, żeby nad tym pracować i to rozwiązywać. W ogóle warto się zastanowić, czy ten problem nie jest oznaką jakichś poważniejszych problemów w firmie albo w zespole. Bo może się okazać, że właśnie ten Zbyszek, nad którym trzeba tak mocno pracować, to jest taki ktoś, kto jest sygnałem, że coś jest nie tak
Inni po prostu zagryzają zęby i robią robotę, mimo tego, że nie są szczęśliwi, że nie są zadowoleni. No a Zbyszek jest taki jedyny, który stawia opór, powiedzmy. To jest taka ważna rzecz i taki niuans, żeby tego nie przegapić, żeby nie stwierdzić, że jeżeli kogoś trzeba bardziej cisnąć, bardziej pracować nad nim, to zawsze to znaczy, że to jest jakiś leniuch albo ktoś, kto przeszkadza. Może się okazać, że to jest po prostu ktoś, kto ma tę odwagę, żeby powiedzieć, że coś jest nie tak. Często błędem szefów, błędem organizacji jest to, że z góry zakładają, że właśnie taki, co tam najgłośniej protestuje, najgłośniej krzyczy, to jest ktoś, kto przeszkadza, powiedzmy, w robieniu roboty. To trzeba bardzo dobrze rozpoznać, czy to jest tak, że ten opór wynika właśnie z tego, że no powiedzmy ma problem, żeby sobie zorganizować pracę, ma problem z tym, żeby solidnie podejść do tego, co robi. Czy to jest tak, że to jest ktoś, kto sygnalizuje wam coś ważnego, a wy po prostu tego nie słuchacie? Warto nad tym spędzić trochę czasu. I jeżeli się przekonacie, że faktycznie to jest osoba, która po prostu sobie w jakimś tam sposób nie radzi i to jest wyjątek i żadne metody, żadne sposoby pracy z tą osobą nie działają, no to warto się zastanowić nad odizolowaniem takiej osoby w cudzysłowie, czyli przeniesieniem do jakichś innych projektów samodzielnych, do innego zespołu. No i w najgorszym wypadku to, co Paweł powiedział, rozstanie się z taką osobą, chociaż muszę przyznać, że nie spotkałem się z takim przypadkiem, że nie dałoby się komuś pomóc, wyprostować i sprawić, żeby ta osoba sobie poradziła z przezwyciężeniem tych problemów. Ja myślę, że to jest bardzo dobra informacja, że no jednak trzeba się mocno nastarać, żeby ten przypadek był totalnie beznadziejny i żeby nie było dla kogoś ratunku. Z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby zadbać o to bezpieczeństwo psychologiczne, no bo żeby w zespole umieć szczerze rozmawiać, bo jeżeli nie będziemy szczerze rozmawiać, no to będzie krucho. Jedyna rzecz, jaką my mamy, no to jest zaufanie do siebie. Jeżeli nie będziemy sobie ufać, nie będziemy szczerze rozmawiać o problemach, no to mamy problem i to duży. Dobra, Krzysztof, a teraz powiedz mi, jak to jest wtedy z nami? No bo jeżeli na przykład ja myślę o sobie, o swojej pracy, no to nawet pamiętam taką dyskusję, jak mieliśmy przed konkursem IT Manager of Tomorrow, jaki jest mój zakres obowiązków, tak? Bo tutaj też mówiliśmy o tych obowiązkach, rzeczach. No i w tym takim dobrym przypadku, kiedy tego tarcia właściwie nie ma żadnego, no to mamy sytuację, zrób tak, żeby było dobrze i druga strona to rozumie. Ale co wtedy, jeżeli ta druga strona do końca nie rozumie? Jeśli ja tego nie rozumiem, to co ja mogę zrobić jako pracownik, żeby sprawdzić w ogóle, czy ja generuję to tarcie, czy ja mogę coś ulepszyć, zrobić, jeżeli nikt mi tego na przykład sam nie powie wprost, bo może tego bezpieczeństwa do końca nie ma. Jeżeli masz szefa takiego, który nie powie ci wprost, słuchaj stary, musisz popracować nad tym i nad tym, no i weź się chłopie ogarnij. No to co ja mogę z tym zrobić? No właśnie, to jest duży problem, bo nam się wydaje, że wszystko jest w porządku. I ten opór to nie jest coś, co świadomie dostrzegamy. Ale z drugiej strony nie damy wam instrukcji takiej, żebyście sobie zrobili punkt po punkcie, tak jak z pracą nad naszymi podwładnymi, bo no, od lidera wymaga się większego wejrzenia w to, co my robimy, większej świadomości tego, jaki mamy wpływ na naszą firmę i jak nasze działania mają wpływ na innych. Więc takie zadanie, które każdy z nas powinien sobie zrobić, to teraz wiedząc już po wysłuchaniu tego odcinka, zastanowić się, gdzie ja tworzę tarcie w stosunku do mojego szefa, organizacji czy zespołu. I nie zakładać z góry, tak jak nam się wydaje na co dzień, że nie, z nami to się super pracuje. Zastanówmy się, gdzie ja tworzę tarcie w stosunku właśnie do szefa, do organizacji, do zespołu. Z czego to tarcie wynika? Czemu się opieram czemuś? Czego mi brakuje? Czy to jest kwestia umiejętności, organizacji, czy nie zgadzam się, nie wiem, na poziomie wartości z czymś? No, gdzie jest ten problem, z czego to wynika? No a potem już, zależnie od tego, co z tego wyjdzie, zastanówmy się, w jaki sposób możemy to otarcie zredukować. I gwarantuję wam, że wasz szef to zobaczy, dostrzeże to, no bo skoro musi czasami spędzić trochę czasu i może czasami nawet myśli, o znowu, że będzie musiał ciebie przekonywać do czegoś, a teraz się okaże, że wcale nie musi, bo sam się ogarniasz, sama się ogarniasz, to twój szef na pewno to zauważy i będzie z tego zadowolony. Więc podsumowując, wejrzyj w siebie, przyjrzyj się sobie i zobacz, gdzie ten opór możesz tworzyć. No i przede wszystkim skup się na tym, żeby rozwiązywać problemy i robić dobrze swoją robotę. Jeżeli będziesz robił dobrze swoją robotę, możesz zacząć właśnie patrzeć na swojego szefa przez pryzmat takiego health checka, czyli
Jeżeli do ciebie przychodzi często lub rozmawiacie tylko i wyłącznie o problemach czy o danych sytuacjach, które macie, to znaczy, że coś jest nie tak i postaraj się to zredukować. Możesz nawet sobie wyznaczyć takiego KPI-a, czyli sam dla siebie mieć taki KPI, na ile twój szef przychodzi i musi z tobą pracować. Jak często rozmawiacie o problemach, jak często skupiacie się na rzeczach, które po prostu są do poprawy, nie idą, w przeciwieństwie do tego, kiedy na przykład tylko mu raportujesz, że słuchaj, robota zrobiona, jest ok. Możesz sobie taką tablicę zrobić. Jeżeli jest to tylko potwierdzenie, powiedzenie, że tak, to zrobione, gotowe, albo rozwiązujesz problemy, zanim w ogóle twój szef do ciebie przyjdzie. To jest coś, co kiedyś powiedział mi jeden z moich mentorów, że ty musisz być jako lider przygotowany. Jeżeli coś jest nie tak, to ty już znasz odpowiedź, zanim twój szef do ciebie przyjdzie i on cię z niczym nie zaskoczy. Jeżeli twoja praca polega na tym, że dostarczasz odpowiedzi na pytania, które wiesz, że się pojawią i ty już masz odpowiedź i gotowe rozwiązanie, zanim w ogóle twój szef do ciebie z tym przyjdzie, to znaczy, że jest ok. W przeciwnym razie zastanów się i spróbuj poprawić swoje zachowanie, spróbuj poprawić to, w jaki sposób pracujecie, no i pogadaj szczerze z szefem, czego on oczekuje, jak on to widzi, żeby było dobrze. Podsumowując, życzymy Wam, żebyście Wy stwarzali jak najmniejszy opór dla organizacji, dla Waszych przełożonych, żeby ludzie w Waszym zespole nie tworzyli tego tarcia, żeby Wam się gładko pracowało. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, usłyszeć więcej ciekawych informacji od nas, to zapiszcie się na nasz newsletter na stronie nerd.management/newsletter i będziecie mogli mieć dostęp do naszych materiałów co wtorek o godzinie 8:00. Także do zobaczenia już za tydzień. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!